Ok, teraz chcę przymocować te listwy. Oryginalnie one miały tutaj taką gumę, która miała chronić przed przeciekaniem. Ona była też włożona tutaj po długości, gdzie niegdzie nawet była po środku tych nitów. Więc nakleję gumę taką samą. Kupiłem podobną. A nie, niestety kupiłem cieńszą. A to dam ją podwójnie najwyżej. Jak widać. Damy jeszcze jedną na pewno. Kupiłem nity nierdzewne, 10 na długość i 12, oba 4,8. Tak, użyję 12. Albo użyję takiego i zobaczymy jak będzie. Wygląda tak. A tu tak. Różnica niby niewielka, no zobaczymy jak to się zrobi za chwilę. A moment, najpierw powsadzajmy wszystkie. Tu z boku na pewno damy 12. Tutaj, może nie widać, to przestawimy. Tu już się nitujemy ze słupkiem. O. Tutaj ten słupek musi dojść. Albo wanna musi dojść. Okej. Tu chyba użyję ścisku jakiegoś, żeby to ze sobą ścisnąć. To mamy na dole jeszcze. Ale te na dole musimy przymocować razem z listwą. Jaki je rozwiesz. Musimy dać 12. Daję 12, bo gumy tu jest dużo. Ale to jedną taką dam. O matko, chodź Marta. Właśnie mi się całkowicie rozwalił ten gimbal. No dobra, wygląda na to, że można się tego przymocować. Dobra, jestem mega ciekaw jak to pójdzie. Och ty Boże.
O Jezusie. No. Strzeliłem sobie w oko. Tu coś wgniotłem. Aha, tu mi odpadł stary nit. O, Jesus Christ. O co chodzi? No to jak to ma tak ciężko chodzić, to ja dziękuję zupełnie, nie potrzebuję. O matko święta. Motherfucker. No ja myślałem, że to będzie łatwe i przyjemne. Ale nie jest. Wow. Można z całą stanowczością stwierdzić, że ja to robię słabo. Chyba brakuje mi po prostu jakiegoś narzędzia pod tytułem nitownica. Ała! Dobra, mamy jeszcze jedną nitownicę. Zobaczymy, jak ta zadziała. Aha, to w ogóle nie działa. No nic, lecimy dalej. O, fuck, nawet jak lekko, to i tak rozwalam lakiery. Fuck you. No pękaj! O matko, jeszcze dwa. Pewno tutaj potu na tym jest mojego. Dobra, dajmy krótsze, szybciej pęknie. Krótsze nity wcale nie zrywają się szybciej niż dłuższe. Więc nie ma to znaczenia. Sprawdzę, czy jest jakieś narzędzie automatyczne do nitów. Cała wanna rozjebana przez lakier, przez moje nitowanie. No jest to niezła sauna. Widać uszkodzenia przy każdym nicie. Jest zarysowany lakier tutaj i tutaj. Na górze nie. Natomiast tutaj widać, jaki to wysiłek. Dobrze, nie przypinam jeszcze tego, ponieważ to się łączy ze słupkiem i te tutaj też. Czyli tych jeszcze nie nituję, bo nie wiem, czy nie będę musiał słupka wyjąć, żeby go uszczelnić. W tych miejscach jest pełno. O, wcześniej musiałem tutaj tylko wywalać maś. Pełno dziur. Coś tu będzie trzeba uszczelnić. No i musimy kupić nowego gimbala. Nitowanie nie jest fajne, łatwe i nie jest przyjemne. W momencie, w którym musisz nitować nity nierdzewne. Jest to bardzo ciężkie.
Widać było przed chwilą pewnie, jak zmontuję ten film. Kupiłem nitownicę pneumatyczną, która powinna rozwiązać ten problem. Ponieważ stwierdziłem, że mimo tego, że już mamy jakby tylko połowę do zrobienia, to i tak nie mam zamiaru się męczyć ręcznie. Po prostu nie lubię się męczyć. No dobra, to zaczynamy robić to i sprawdzimy nitownicę. Trochę się ekscytuję, jak łatwo będzie i czy da radę. Aha, musiałem dokupić takie gumki. Dobra, do tych śrub nadstawki, które wchodzą tutaj, dokładnie tak, są też takie gumy. I tych gum już nie produkują. Pojechałem do sklepu GG Trading, żeby coś dobrać. No i oczywiście nie udało się, ale znaleźliśmy odpowiedniej twardości gumę, którą wytnę. Położę jedną na drugiej. Jak się to dociśnie, nie powinno być z tym żadnego problemu. W każdym razie dostałem takie 4 kawałki za darmo, więc dziękuję bardzo ponownie. Zapomniałem przywiercić otworów na gumy. Kupiłem też takie ściski. Ciekawe, nie wiem gdzie mam najpierw to przynitować, czy z boku, czy od góry. No tutaj widać jak się nie schodzi. Nie ma się jak złapać. Aha, bo tu jest podwójna blacha. Dobra, wsadzamy. Dobra, wsadzimy tu, gdzie jest łatwo. Wcale to tak łatwo nie wchodzi jak z tamtej strony, a to dlatego, że ta jest nowa, a nie stara. To będzie pierwsze użycie nitownicy pneumatycznej. Ach, nic jeszcze tutaj nie wykombinowałem. No dobra, spróbujmy, patrzysz? I co? I mamy dobrą nitownicę, a i tak zdarłem lakier. Natomiast jest to, jak widzicie, znacznie przyjemniejszy proces. Sztos. Tutaj mam dużą szczelinę. Tu jesteś, tutaj w tym miejscu. Niezbyt mi to dochodzi, a tutaj tu jest ten nit. Tutaj ledwo wystaje. No nie dojdzie to. No dobra, pomysł był dobry, ale nie podejdę ni to w nic. Bo się przydał nit 15 moim zdaniem. No niezbyt docisnąłem.
Dobrze, spróbujemy. Jeśli to się nie załapie... No dobrze, czyli jak widać w garażu najważniejsze są narzędzia. Jak masz odpowiednie narzędzie, to jest mniej wyzwań. Z tej strony nie porysowałem lakieru, nitując, a z tamtej owszem.